Poznajcie Sakinę i Tanionę, nasze lemury Wari czarno-białe, które zamieszkują nasz pawilon od 2024 roku. Mimo że nie różnią się znacznie wyglądem, bo samica może być jedynie trochę większa i mieć dłuższy ogon, to nasze lemury znacznie różnią się charakterem. Sakina jest odważniejsza i to ona dominuje w ich związku. Kiedy pojawia się nowe urozmaicenie lub poznają nowy teren, to ona sprawdza bezpieczeństwo, bada teren i dopiero informuje swojego partnera o tym, że jest bezpiecznie i może do niej dołączyć. Obok mają dostęp do prywatnej wyspy, która z pawilonem połączona jest tunelem. W ciepłe dni tunel interesuje je najbardziej. Traktują go jako wielki hamak i większość dnia leniuchują właśnie na nim. Jednak kiedy natrafimy na czas ich figli i zabaw, zobaczymy, jak daleko i wysoko potrafią skakać z gałęzi na gałąź i perfekcyjnie się wspinać. Gdy słyszymy lemur, pierwsze co nam przychodzi do głowy to zapewne najbardziej rozpoznawalna postać fikcyjna wśród tych zwierząt, czyli król Julian, który dokładniej jest lemurem Katta. Ale w bajkach możemy zauważyć, że Julian miał ze sobą całą zgraję współtowarzyszy. No i rzeczywiście gatunków lemurów na świecie jest dużo więcej, a wśród nich nasz Wari, czyli największy z rodziny lemurowatych. Natomiast jest też mikrusek kasztanowaty, czyli jeden z najmniejszych lemurów na świecie, którego również możecie zobaczyć w naszym gdańskim ogrodzie. Lemur Wari może ważyć maksymalnie do 4,5 kg, a mikrusek niespełna 50 gramów. Oba te gatunki są dość świeżymi mieszkańcami naszego zoo, dlatego jeśli ktoś nie miał okazji jeszcze ich zobaczyć, to serdecznie zapraszamy. Jeśli zagłębilibyśmy się w systematykę trochę bardziej, to z podrzędu lemurowych wyróżniamy jeszcze większy gatunek niż nasz Wari. Jest to Indris, co prawda pochodzi on z innej rodziny, ale mierzy aż 70 cm i waży nawet do 9 kg. Wari buduje gniazda w celu urodzenia i odchowania tam młodych. Zbiera z okolicy gałązki, liście i tworzy z nich stelaż, który wyściela swoim własnym futrem wyrwanym z boków. Podczas ciąży powstaje nie jedno, nie dwa, tylko czasem aż 15 gniazd, często na wysokości 10, a nawet 20 metrów nad ziemią. Matka wybiera odpowiednie miejsce na ich rozlokowanie, analizując dostępność pokarmu dookoła. Oznacza to, że zwraca ona uwagę głównie na dostępność owoców, bo to one zajmują aż 90% ich diety. To naprawdę duży wynik. Poświęćmy teraz chwilę na posłuchanie ich głosów. Są to obok wyjców czarnych jedne z najgłośniejszych naczelnych na świecie. Więcej o tych wydawanych dźwiękach dowiecie się z odcinka o odgłosach zwierząt. Naturalnie wszystkie lemury występują na wyspie Madagaskar. Są to endemity, a oznacza to, że teren, na którym występują, jest oddzielony barierą geograficzną, w tym przypadku wodą. Gatunki, które żyją w takim miejscu, wyspecjalizowały szczególne przystosowania do danego środowiska, które jest wyjątkowe i niepowtarzalne właśnie dla tego terenu. Niestety, w związku z tym, każda zmiana klimatyczna oraz każda zmiana wprowadzona przez człowieka sprawia to, że takie gatunki jak w tym przypadku nasz bohater, Wari czarno-biały, jest krytycznie zagrożony wyginięciem. Status ten podtrzymuje się od kilkunastu lat. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody uzasadnia taką klasyfikację spełnieniem kryteriów gatunku krytycznie zagrożonego, to znaczy 5-krotnym spadkiem liczebności populacji w czasie 3 pokoleń, postępującym niszczeniem środowiska życia i przewidywanym dalszym pogorszeniem sytuacji. Do zagrożeń Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody zalicza się destrukcję siedlisk związaną z wylesianiem, rolnictwem, górnictwem oraz polowaniami, a niestety wylesianie na Madagaskarze wciąż postępuje. Ponadto tajemnicza natura lemurów sprawiła, że powstało na ich temat wiele przesądów i wierzeń. Niektóre gatunki utożsamiane są ze złymi duchami, a inne z kolei poszukiwane z powodu magicznego ogona, który chroni przed chorobami gardła. Z tego powodu liczebność wielu gatunków lemurów niestety cały czas spada. A może na koniec Państwo chcieliby coś dodać od siebie?
Dziękuję.